Cześć wszystkim, witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie za mną duża rzeka, ale no łowiłem tu zimą okonie, ale przy troszeczkę jakby lepszej atmosferze, tak to możemy nazwać. Tu jest takie przejście wzdłuż rzeki, no jakaś tam ustawa o tym mówi, że dostęp do rzeki powinien być zachowany pomimo jakiejś tam posesji nad wodą. Pomimo tego rok temu tego nie było, nie? Czyli płot doprowadzony praktycznie na samej wody, a przejście zawalone różnymi gałęziami. W środku jak wchodzisz, łowisz, to ktoś się na Ciebie gapi za plecami. Nic fajnego. Ale potencjał jest, no muszę poszukać jakichś innych miejsc na tej rzeczce, które po prostu nie przynależą do jakiegoś domu, żeby łowiło się bardziej komfortowo. No a tym bardziej no plan był taki sam od początku. Znaczy plan był taki od początku, że jak tu nie pójdzie, to lecimy dalej. Mam jeszcze 2-3 miejsca w zanadrzu, gdzie mogą być okonie, ale nie muszą, także zapraszam na zwiedzanie po żuławskich rzekach za poszukiwaniem okonia. Dzisiaj pewnie nie będzie tak śmiesznie jak ostatnio. Śmiesznie, ponieważ jestem sam, więc może być trochę bardziej poważny, ale zobaczymy, mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że jakieś ryby wpadną. Jesteśmy na kolejnej miejscówce. Tu już trochę wieje. Ciekawe, czy razem z wiatrem ciągnie woda. Chyba jest brudna, także chyba nic z tego nie będzie, no ale spróbujmy, oddajmy kilka rzutów i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że na dzisiaj mam przygotowane dwie wędki. Jedna jest to klasyczna główka jigowa z niedużą przynętą 50 cm. Chociaż mam też troszeczkę większe w pudełku. A drugi to jest dropshot. No ma dzisiaj wiać. Ma mocno wiać. Nie wiem, czy widzicie tam w oddali. Zobaczcie, fala idzie w prawą stronę. On taki śmieć płynie. Jakiś kawałek drzewa czy czegokolwiek. I on idzie w lewą stronę. Także dosyć ciekawa sytuacja. Tak jak chyba zresztą dosyć często tutaj znaczy na żuławach, czyli że mamy wiatr w jedną stronę, a uciąg wody w drugą stronę. No a kończąc, jedną wędkę mam przygotowaną pod główkę jigową, klasyczny opad, tudzież szuranie, a drugiego kija mam przygotowanego pod metodę, której nienawidzę, czyli pod dropshota. Nie cierpię dropa. No ale wiem, że nieraz nie ma wyjścia. O Boże. No to chyba będą 2-3 rzuty i spadamy, bo widoczność tutaj we wodzie myślę, że jakieś 3 cm. No już wiatr się wzmaga, czyli tak jak miało być. Do jakiejś 12-13 powinno być znośnie. Potem powinna być tragedia. Proszę pana, tragedia. No ale tu z reguły jest czysto. W sensie woda z reguły jest czysta. O, zobaczcie, jak mi, nie wiem, czy to też widać, ale jak mi zniosło przynętę. Ja rzuciłem prosto, a ściągam przynętę z lewej strony. Ajajajaj, co, nic z tego dzisiaj nie będzie? Nie no, mamy jeszcze jakieś miejscówki w zanadrzu i oczywiście je sprawdzimy, ale no ale wygląda to źle, póki co, wygląda to źle. Jakiś tam ekspertem nie jestem, ale jeżeli woda zazwyczaj całym rokiem jest przeważnie krystalicznie czysta, bądź bardzo czysta i nagle robi się bardzo brudna, bardzo brudna, to na przykład mam przykład z Drużno, na którym byłem w tym roku bardzo często. Łowiliśmy pięknie przy czystszej wodzie bądź trąconej, jak gdy tylko wzmogły się wiatry i muł się podniósł, no niosło trochę syfu, to ryba po prostu siadała i łowiło się pojedyncze ryby albo małe ryby. Także bardzo chciałbym, no ale myślę, że to nie ma większego sensu niestety. Myślę, że to niestety nie ma większego sensu. Ajajajajaj. No nie tak sobie wyobrażałem dzisiejszy dzionek. Także bardzo fajnie się zaczął ten dzisiejszy dzień. Z pierwszej miejscówki wygonił mnie pan. Wiem, że bezprawnie, wiem, że miałem 100% prawo tam być i łowić. No ale wiecie, o co chodzi. No jakby według mnie w łowieniu ryb, przynajmniej dla mnie, no chodzi o jakiś tam
fan no i żeby po prostu było fajnie, miło i przyjemnie. I jeżeli czuję za plecami na sobie wzrok gościa, który mnie tam nie chce, no to nie jest nic fajnego. To nie jest nic fajnego. A inna sprawa jest taka, że oddałem tam kilkanaście rzutów, byłem tam z pół godziny, no i też się nic nie wydarzyło. Nic, kompletnie nic, żadnego dotknięcia, niczego. Chociaż ciekawe, czy to nie było branie teraz, bo jakoś tak tam dziwnie się ta wędka zachowała, więc sprawdźmy to. Ale jeżeli nic z tego nie będzie, to spadamy. Spadamy dalej oczywiście, nie spadamy, tylko spadamy dalej. O, to są chyba te moje brania właśnie. I co ja zrobię? Nic nie zrobię. Dobra, robimy szybkie catch and release. I naprawdę zmieniałem miejsce. Tu po tym patyku to doskonale widać. Był, nie ma. Także jak coś z tego dzisiaj wyjdzie, jak się uda trafić w miejsce z rybami i uda się wyciągnąć kilka jakichś fajniejszych okoni i powstanie z tego cokolwiek, to no, ktoś nade mną czuwał, nie? No ale póki co średnio to widzę, no. Tu też dojechałem na takie miejsce, gdzie kiedyś, w zeszłym roku z lodu bardzo ładnie połowiliśmy. Bardzo dobre było łowienie z lodu. No ale dobre łowienie z lodu nie zawsze przekłada się na dobre łowienie z brzegu. Szczerze to nie wiem, na czym skończyłem, bo trochę jechałem, trochę szukałem, byłem w jednym, drugim miejscu, patrzyłem na stan wody, na kolor wody i w sumie ciekawego nic się nie zadziało. Powiem wam, że przez chwilę nawet chciałem już wrócić na tamten kanałek, bo tam było chociaż spokojnie, tam było chociaż czysto i wiem, że tam na pewno są ryby. No, ale stwierdziłem, że ten dzień już i tak można chyba spisać na straty, więc przyjechałem nad rzekę Elbląg, nad ten taki wyremontowany nowy odcinek, czy wyremontowany brzeg, no rzeki nie remontowali i zobaczymy, że trochę woda płynie, więc nie wiem, czy główką dżigową tutaj w ogóle dam radę cokolwiek zrobić, być może nie dam rady. Też nie mam w ogóle bladego pojęcia, jak tu jest głęboko, o co tu chodzi. Oni to nawet sam nie wiem, chyba pogłębiali, albo pogłębiają, albo pogłębiać będą. Nie mam pojęcia naprawdę. Kilku ludzi tutaj na brzegu jest, więc może coś tutaj. No ale to powiem, że to było raczej branie, nie? To chyba było branie i nawet przez chwilę miałem rybę, tylko zleciała. Oczywiście po odstawieniu wędki poprzednim razem zapomniałem skręcić hamulca. Chyba nieuniknione będzie montowanie dropshota. Zmontowanie, mam go zmontowanego, tylko przyczepić ciężarek i walczyć. Także chyba za chwilę to zrobię. Oddam jeszcze 2-3 rzuty i zmontuję dropa. Jest! O Boże, ale tu cieszę po tych dzisiejszych eskapadach, nie? Masakra! To zobaczcie, fajny okoń. Dobry garb. Zobaczcie, jaki gruby. Dobry garbus. Dobry. Ale to cieszy, powiem wam, to tak cieszy.
Ja pierdziu. Dobry garb. Dobra. Dobry garb. Idź. Powtórzę się, ale po tych wczorajszych rewolucjach i jeżdżeniu tu, tam, siam, to był naprawdę dobry gołokoń. No po 30 cm, no kurczę. Jak na brzegowego okonia w takich warunkach, przy tak brudnej wodzie, jak teraz tutaj i w ogóle przy tym, co się działo od samego rana. Już było śmiesznie, że to był ostatni rzut i miałem zmienić na dropshota. No ale chyba się chwilę jeszcze wstrzymam. Bo tak jak powiedziałem na samym początku, nienawidzę dropa. Nie cierpię dropa. Nienawidzę bocznego troka. Po prostu nie lubię. Idzie to, czego nie cierpię. Nienawidzę łowić na dropshota. No ale nieraz nie ma innego wyjścia. Może to będzie dzisiaj. A może po prostu stał tu jeden taki, któremu chciało się cokolwiek ze mną tu zrobić. I na tym koniec. Przed chwilą poszedł do mnie wędkarz, który widać, że troszeczkę bardziej ogarnia te rejony niż ja. No to właśnie mówił, że był na rzece Elbląg w mieście i że nic, że przez tą wodę nic, że no ja to widzę, ja to widzę, że nic nie widzę, czyli że jest bardzo brudna woda, bardzo brudna. A wiecie, to jest taka właśnie śmieszna zależność, no. Mówimy na rzece, gdzie z reguły woda jest w miarę czysta, ewentualnie troszeczkę trącona, bądź też trącona, ale generalnie czysta. No to jeżeli przychodzi taki syf, nagły syf, no to przynajmniej w mojej opinii ta ryba siada, ona nie żeruje. Jak gdzieś mamy szczęście i trafimy, że gdzieś akurat stoi i dostanie w głowę przynętą, no to weźmie, ale to tylko wtedy. Z kolei na tym pierwszym zbiorniku, co byłem z samego rana, to tam z reguły woda jest brudna. Naprawdę brudna, no taka, że wrzucasz przynętę, no taka jak tutaj, może troszeczkę czystsza. I tam był z kolei kryształ. I tak źle, i tak niedobrze. No jeżeli tam woda naturalnie jest brudna i nagle znikąd nie wiadomo dlaczego się wyczyściła, no to też może było być tam różnie. No ja byłem tam ile? 40 minut, 45 minut, może godzinę. To już jest taki czas, gdzie no, w ubranie, gdzie coś tam powinno się już wydarzyć. Może nie wiadomo co. No było znowu. Może nie wiadomo co, ale cokolwiek. Jakiś tam pstryk, jakiś tam malutki okonek, albo jeden jakiś normalny okonek. Nie wydarzyło się nic. To też jakby dużo niestety oddaje. No. Jest dzisiaj ciężko, no ale się cieszę chociaż z tego jednego, naprawdę. Kurczę, i to jeszcze taki, nie taki, wiecie, palczak 10 cm, tylko normalny, prawilny, fajny okoń 27 cm. Baja! Nie wiem, czy to było widać. Było takie ugięcie, dobre sztówki. Niestety ryba się nie wcięła. Ale było, coś powiem o tej brudnej wody, cokolwiek chociaż tu się dzieje. Myślę, że żeby ta woda była czysta, to pewnie by było ok. To pewnie by było w porządku. I pewnie tylko konie trochę by wyjechało. No, było branie, no. Ja tak właśnie co jakiś czas robię.
Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje i bum, jest jedno pstryknięcie, puknięcie. Nie wiem, Ja też mam pewne podejrzenia, bo są takie okresy, że jest tu dosyć sporo sandaczy. I niektóre z tych brań to mogą być po prostu małe sandacze. Takie wiecie, bardzo małe, nie? Takie 20 cm sandacz, 25 cm sandacz. Ja mam miękki kij, bo bardziej gdzieś zależy na tym okoniu i tego brania sandaczowego, nawet takiego małego sandacza, i po prostu nie jestem w stanie wciąć, bo zanim ten kij się zbierze, zanim ta szczytówka odskoczy, no to już jest po braniu. No i postoję jeszcze dosłownie chwilę, wątpię, żebym jakoś strasznie długo tutaj postał, bo zaczyna się zbierać potężny wiatr. Dzisiaj ma wiać niedługo już około 70-80 km na godzinę. No to już nie są warunki do łowienia, tym bardziej okoni na wędkę do 5 gramów. Już ta plecionka zaczyna mi latać w prawo i lewo. No, ale oczywiście jak coś się wydarzy, to dam jeszcze znać. No to było branie. Mówią, to muszą być sandacze, nie? Znaczy sandacze, to za dużo powiedziane, muszą być malutkie sandaczyki. Okiem po takim braniu, chociażby zawisł na chwilę na tym zestawie, cokolwiek. Tutaj jednak jest, no mówię, bardzo miękki kij. Może na przyszły raz trzeba było wziąć coś delikatnie twardszego, szybszego. Miałem włączyć, a wyłączyłem chyba. Ale wypracowany. Ale wypracowany okoń. No, mniejszy od tamtego. Mniejszy. Ale też 20 z plusem. To co? Trzymaj się. I dzięki. Aj, branie. No branie 100% to było. No 200%. 200% branie. No ale myślę, że wrócę tu. Daleko nie mam. Poczekam aż się ta woda troszkę wyczyści. Chociaż troszkę. I wrócę tylko tutaj, już bez kręcenia się i wiercenia po różnych innych metach. Powiem wam tak, myślałem, że będzie trochę lepiej, ale oczywiście zawsze mogło być gorzej. Niestety te fronty, które aktualnie przechodzą, te wiatry, raz wieje, raz nie wieje, a jak wieje, to wieje po prostu potężnie, no nie służą dobremu żerowaniu ryb. W ostatniej miejscówce udało się trafić kilka brań, udało się trafić również rybę. Jeżeli film Wam się podobał, to standardowo proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję i o jakiś komentarz. No i ja się nie poddaję na pewno. Nawet jak przyjdą mrozy, to również się nie poddam i będę chodził na lód w poszukiwaniu w tej pierwszej, powiedzmy w tym pierwszym kwartale tego roku raczej okoni, chociaż nie wykluczam również wyprawy nad jakąś rzekę w poszukiwaniu choćby troci. A co z tego wyjdzie, no to już musicie obserwować, zostać i zobaczyć sami. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!